Zaczęła się naganka. Lawica halibutów przecięła golfsztrom. Trawlery i kutry rozpoczęły okrążanie. Krok w krok za nami podąża przetwórnia rybna. Szerokiej lawicy. Oby nam tylko nie zabrakło puszek. Przetwórstwo zaciera ręce, bo nie zabraknie nam świeżych zapasów. Teraz tylko wyłuskać szkielety i pełnowartościowa ryba trafia do tomatu. Глубоко уважаемый товарищ, в связи с вашим письмом от 7/2/68 года сообщаем, что мы выслали вам 15 интересующих вас изданий. Не достающие вам еще книги, а именно oto Albert Sydney, Oxford, Progressive English. bohaterowie naszej anonimowej wyprawy. Szyper i jego sympatyczna załoga. Przeżarci solą oceanu, który znają od podszewki. O, rekin! Popatrzcie! Rekin! Woda! Rekin! No co? O co chodzi? No właśnie rekin. Muszę wracać, bo mi się wygotuje. No nie możesz zaczekać z kolacją, jakby na złość. Nie możesz popatrzeć, o, choćby teraz, są rekiny. В настоящее время полностью исчерпаны. Как только мы сможем приобрести их на книжном рынке, то не замедлим выслать их на ваш адрес. Artur! Artur, a opowiedz, jak dziadziuś uratował całą armię Andersa, no. Opowiedz. Była noc i dziadziu siedział w okopie. Niemcy chodzili na zwiady. Jeden Niemiec pierdnął, a dziadziuś myślał, że to strzelają i wyrzucił granaty, ale nieodwoskowane. No, niezupełnie to prawda. Nie mam dziecku w głowie. Dziecko chyba ci idzie na rękę. Ale kiedy... Dziecko nie będzie się zakłamywać. Желаем вам успехов в вашей работе. O, foki! Sporo ich! Так, widzę. Woda! Co? Spójrz, foki! Rzeczywiście. Ładne foki. Za chwilę będą delfiny. I zamknij te drzwi od kuchni, bo leci przykry zapach. Bywa, że delfin przeskoczy przez obręcz. Jest to najwierniejszy przyjaciel podbiegunowego człowieka. Kiedy zapadnie długa noc polarna, foka pogrąża się w sen. Obudzona wówczas przez Lapończyka czy Eskimosa, gwałtownie wraca do wody. Czy nie widzieliście szklanki? A człowiek polarny wraca wtedy sam do iglo. Ulubionym zajęciem foki jest pływanie i nurt. Wiecznie giną szklanki. W zeszłym tygodniu kupiłam 6 po 8 złotych. Tu nie chodzi o pieniądze, ale o to, że nie można dostać. A poza tym, dlaczego ja mam się zajmować wiecznie tymi idiotyzmami? Stale wracam do domu obilczona, jeszcze szklanki giną. Wodek, nie widziałeś szklanki? Szklanki! Rano słońce przygrzało, granaty się odwoskowały i cała armia niemiecka wyleciała w powietrze. Inaczej niż foka, rekin jest wrogiem człowieka. Dobrze, że jak ona nie wychodzi na brzeg, mawiają nasi pogodni gospodarze na wyspach. Byłeś w tej spółdzielni? Dowiadywałeś się? Nie, nie byłem. No, oczywiście. Ty byś był w stanie ruszyć się zza tego biurka. Oczywiście. A co ja robię, co? No pracuję chyba, co? Pracuję chyba przez cały dzień, co? A może nie pracuję? O co chodzi? O co chodzi? Jasne, że pracujesz. Nie, no oczywiście, przecież ja nie mówię, że to ty powinnaś, absolutnie nie. Nie. Ja mam dziecko na głowie. Mam czy nie mam? No tak, ja załatwię to jak najszybciej. Zaszło nieporozumienie, być może wyraziłem się nie dość precyzyjnie. To jest męska sprawa i ty to musisz załatwić. Jak pracowałam, to mogłam jeszcze wyjść z pracy. Z domu nie mogę. Masz to jutro załatwić, słyszysz? Wygotowana. Połóż się. I tak minął jeszcze jeden dzień. To nieprawda, co mówi piosenka, że rybak w dzień się bawi, a śpi w hamaku. Jak sami państwo widzą, rybak ciągnie sieć bez wytchnienia. Czy ty znasz taką panią Teresę, pielęgniarkę ze swojego dawnego szpitala? Bo ona coś pytała o ciebie, kiedy tam byłem ostatni raz na instalacji. A, tak. Razem pracowałyśmy i razem kurs kończyłyśmy. No.
Jeszcze 6 zastrzyków i koniec kuracji. Te witaminy dobrze ci zrobią. Ale ja naprawdę i tak bez tego nieźle się czuję. Nie bądź śmieszny. Kiedy ryba gęsto idzie, rybak nie porzuci sieci, swojego oczka w głowie i warsztatu pracy. A to prawda może być ciekawe. Wiesz, za tydzień będzie o rybach. Musisz iść i porozmawiać. Inaczej za 2 lata nie dostaniemy tego mieszkania. Wszyscy tak załatwiają, nikt tego nie lubi, ale trzeba to wychodzić. Możesz jednego dnia nie pisać w domu, iść i to załatwić. I zapisać Artura do szkoły trzeba. Ma 7 lat, jest taki zdolny, może się uda od razu do 2. klasy. Artur, zostaw to! Siadaj, kolacja jest. Żeluję wam uśpiechów w waszej robocie. Ale jednakże znowu musiałaś odsmażyć kartofle. Po co? Po co? Jeżeli chcesz mnie otruć, to od razu daj mi truciznę. A ty dokąd? Przecież ty jesteś zupełnie nienormalny psychopata. Kolacja na stole. Widzisz czy nie? A ja chciałem wyskoczyć tylko, żeby po te papierosy i wrócić tu, no. Niedobrze. A co tu mają do tego papierosy? Od takiego rozbiegania blisko do wypaczeństwa. Niedobrze. Gołąb dziobnął tylko krople nikotyny i zdech. Tylko krople dziobnął i Gdzie? w telewizji. Niedobre są. A co do nich masz właściwie? Nie jestem kucharką. Zupełnie dobre są. Ale za twarde. Powinny być twarde. Ale nie tak twarde. Tak twarde to powinno być co innego. No a co? Co innego. Czemu nie jesz? Dziaduś podniósł kamień i go przeniósł. No, bo zapomniałem zakupić, a muszę jeszcze popracować. Przykryj maszynę, aby się nie kurzyła. Dzień dobry, ewentualnie dobry wieczór. Czy nie byłaby skłonna wykonać ze mną kilka skocznych ruchów na parszecie? I vice versa? A ja. A ona? Człowiek, mam bilecik dla ciebie na dziś, Ale ja nie chcę iść. ale tanio spuszczę, za 15. Ale to jest bilet do łaźni.
Nie schodzi, do potańczy sobie. Daj się Jasne, wysłonić. tak. No więc tak. Tu. A ona nie... Ale damy. Jaka zasada? Gabardinem nie musnął. Baletowy skórki pełen kałamarzy. ale ładne, młodolaty. No to jak, panienki? Teges, ale jak teges, to teges. Zobacz. Zaraz. Rozumiesz, podchodzę do niego, rozumiesz, a on pierdół. No wiesz, rozumiesz. Normalnie, rozumiesz? Po formanie bal dostania, a po chłopie No cepy. rozumiesz, no. Po mularzy motikelnia, a po tufcie trepy. Parle, przykładamy. On ma do mnie parle, ja jestem monota. Znam pacjentkę, bracie, wiesz. Ona ma tak. Migdały ma chore, nie to tu, ale tego tlenu bierze tyle, co kompresor, wiesz. Pana gapa. I my normalnie. Blondyna, krewnych w Liverpoolu nie ma, ale Beatlesów po całych nocach nasługuje, wiesz. Też komi Ty wojaż. człowiek da zajerać, no. No więc wprowadzam je do nadmetrażu i mówię: dziewczęta, znamy się stosunkowo krótko. Chodzi o to, żebyście mi precjozów z mieszkania nie wycofali. Raz się zdarzyło. To razem 50 palców, no nie? Dzwonię do niej i mówię tak. Izolda w domu. A wiesz, to szwagier, czy tam inny braci i nawija. Idź do kąta, boś nie pląta. Nie, mówi to pomyłka, wiesz. Telefony to i wiesz, pomyłki się zdarzają. Mówi pomyłka. Jaka pomyłka mówi? Jak to? Złoto pława, wiesz, niebieskie oczy, piwne uszy, tu wcięta, tu wypięta, Ta tak. w ciąży. Więc oświadczam damom, że w tej sytuacji ten wieczór dla mnie jest bez puenty. A weź mi takie picie gyrle. Proszę, a co będziemy brali? Sam przyjdzie. Nie wuj gadać, baba czy dziad. No to ja idę na taras i wrócę zaraz. Cześć młode! Cześć! No co, łysiejesz? No co słychać? Jak ci leci? Ile wyciągasz miesięcznie? Byłeś na zachodzie? Masz samochód? Aha, a mieszkanie? O, gdzie chcesz iść marynarkę? Słuchaj, nie widziałeś Władka albo Cześka? No dobra, chodź do środka, pogadamy. Pamiętam ten twój numer, za który cię potem na studiach zawiesili. Koledzy, zróbcie trochę miejsca, dajcie luzu. No chodź, śmiało do środka, nie bój się. Szybciej, Ja tym kieruję, ze mną. Cześć, ze mną stary. jest, cześć. Dobra, ze mną. przechodźcie, właśnie. Przepuśćcie, koledzy, przepuśćcie. Co, przyszli się do nas pobawić, koledzy, tak? No dobra, chodźcie, właśnie. A wy tyły tam. Jasiu, wpuść tam, koleżku. Panie, puść pan! Stary, nie wejdziesz, nie ma mowy. No dlaczego? Bo nie jesteś Afrykańczykiem, proste. A kim? A to już mnie nie dotyczy. Ze mną jest. No i zrobiłeś ty wtedy numer na tych studiach. Pamiętam. No, śmiało, wejdź. Dobrze, nie? Tańczymy, koledzy, wszyscy tańczymy. Sala tańczy, do roboty. Kolego, nie róbcie wstydu przed zagranicą, selfujcie. Albo opuścicie parkiet, no. Słuchaj, coś ty wtedy zrobił za numer na tych studiach. Cholera, zapomniałem. No i... Koledzy, no jak to? Ten stolik jest zarezerwowany dla grupy kolegów z Francji. Proszę natychmiast zwolnić. Dziękuję. No, dziękuję. No, skaczemy na bar. Chodź, stary, zapraszam cię najserdeczniej jakoś tak, najserdeczniej. Bez żony, bez dziecka. Z podróżami, bo widzisz, stary, ja tutaj stale działam na tym terytorium. Karowa, ciągła karowa, wiesz. Spotkania, odczyty, ciągłe wyjazdy. Paryż, Moskwa, Londyn, Bruksela. Kolego, ilość wina w naszym barku jest limitowana. Na każdego kolegę przypada od 2 do 3 lampek, a kolega już tu 6. raz obraca, no. Ateny, ciągła karuwa, ciągle w drodze. Wiesz, spotkania, odczyty, rozmowy z kolegami z zagranicy, dyskusje, referaty. Trochę sztuką się zajmuję. Ja właśnie kupiłem teraz taką bardzo ładną książkę. Malarstwo włoskie. Byłem. Kopenhaga, aha, też. Czy wiecie, jak był zamordowany Che Guevara? Czy pani wie o tym? No powiedzcie mnie. Słuchaj, stary, góry otoczone przez wojsko, 2000 żołnierzy, a oni tylko 4, rozumiesz? 4 tylko, rozumiesz? 4, ale rozumiesz mnie czy nie? No entiende nada, nic nie rozumiem. Tak. My popieramy ruchy wyzwoleńcze. Proszę panią, czy pani wie o tym, że obcięli mu palec i wysłali samolotem do Stanów Zjednoczonych, żeby mogli rozpoznać? Czy pani wie o tym? Kim budżet dla pani?
To bardzo miłe, żeśmy się poznali tak jakoś przez przypadek, prawda? Tak, bo w końcu przypadek inicjuje zwykle przyszłe losy. A ja mam na imię Irena, kończę polonistykę i piszę w tej chwili pracę magisterską. Aha. A pan? Ja właśnie mam pięć semestrów tej, rusycystyki. Ale ja właściwie to już muszę iść do domu, bo ja wyskoczyłem tylko na moment i... Włodek mi na imię. A wie pan, mieszkam u ciotki. Uroczej, choć nieco purytańskiej. Ona nie jest w stanie zrozumieć pewnych moich zachowań. A to bardzo było ostre i męskie to, że mi pan pomógł. Chciałbym. No bo w końcu przecież mógł pan tego nie zrobić i udać, że pan nie widzi. Tak. No to może zatańczymy. Właściwie z tymi chłopakami to ja... Można panią odprowadzić? Chociaż ja muszę wracać, to znaczy do domu, bo... Wiesz co, odrzućmy bezsensowny zwyczaj mówienia sobie pan. Uwielbiam strukturalistów, piszę w tej chwili referat o łupcu. A, o łupcu. To jedna z największych indywidualności wśród pisarzy wywodzących się z generacji 58. Tak, zapewne, oczywiście. To wielki oryginał i wspaniały człowiek. Zwróciłeś zapewne uwagę na koncepcję czasu w jego utworach ostatnich. Tak. Słuchaj, a kiedy skończyłeś studia? Mam przerwę. Pozawiesili mnie w 55 roku. No i potem już nie wznowiłem studiów. Ale mam 5 semestrów. A tak, to mówiłeś. A za co cię zawiesili? Kazali mi napisać pracę Grybojedow Szekspirem literatury rosyjskiej. A potem ja na lektoracie języka angielskiego napisałem Szekspir Grybojedowem literatury angielskiej. I to przez to. To bardzo zabawne, ostre, męskie w twoim stylu. Zupełnie jak to dzisiejsze odstawienie ode mnie tych playboyów. Wszędziem cię po tym poznała. Pracuję w biurze. Zresztą dostałem ostatnio podwyżkę. To tu. Przyjdź jutro do mnie o 2:00 na uniwersytet. Czekaj.
Ulubionym przysmakiem każdego niedźwiedzia jest oczywiście świeży miód, o czym dobrze pamięta jego zapamiętały tropiciel, oczekujący drapieżnika na drugim brzegu rzeki. Tuż za zakrętem myśliwiec. Zna on bowiem wybornie każdą ścieżkę zwierza do wodopoju, tylko jemu znaną. Podaj mi lep. No podaj mi w końcu ten lep, tam leży. Otóż ja właśnie spotkałem kolegę, to znaczy ze studiów i właśnie to dlatego tak. Zauważyłem to samo przy poprzednim lepie, one źle lepią. Poza tym trzeba szerzej otwierać wloty okienne. I właśnie dlatego kolega... I właśnie kolega... Może byś wreszcie skończył już to stukanie. Cały wieczór piszesz. Połóż się. Mucha z dworu powinna się skierować w zasadzie w lewo, tak jest prawidłowo, a ta ostatnia udała się w prawo. Kto? Ta mucha. I właśnie ten kolega, co go spotkałem, to dlatego... Jutro masz załatwić tę spółdzielnię. Koniecznie. No i nie mogłem się od niego odczepić. Nie. Ale ona jest otwarta do 4, ja pracuję do 16. Zwolnisz się. Ale to u nas jest trudno. Z tobą w ogóle szkoda gadać. Ma być załatwione. No. To pamiętaj. No. Postaram się. Nie postaram się, tylko trzeba zrobić i kończyć sprawę. Mnie się trudno z biura wyrwać. Szef mnie z oka nie spuszcza. To niech cię spuści. Proszę pana, jest to oczywistym nieporozumieniem kupować cały litr mleka, jeśli wypijam tylko szklaneczkę, proszę pana. Proszę pana. Ja już nawet mam przy sobie odliczone pieniążki. I proszę pana, w domu zrobiłem taki mały rachuneczek i wypadło mi miesięcznie za tę moją szklaneczkę 12,60, proszę pana. Proszę pana? Tak? To jest to, proszę pana, pierwsza ratka. O, tak. I teraz, proszę pana, tak co miesiąc, jeżeli pan pozwoli, będę sobie pozwalał, tak, tak. Witamy Państwa w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Znajdują się Państwo w tej chwili w samym centrum stolicy, w gmachu, który sięga w górę na wysokość 231 metrów o kubaturze 817 tysięcy metrów sześciennych. Zajmuje powierzchnię 53 848 metrów kwadratowych i posiada na swoim terenie aż 3312 różnego rodzaju pomieszczeń. Zanim wjadą Państwo na 30. kondygnację, aby ze znajdującego się tam tarasu widokowego obejrzeć panoramę Warszawy, pragniemy służyć Państwu kilkoma informacjami. Otóż Pałac Kultury i Nauki został przekazany do użytku społeczeństwu polskiemu przez budowniczych radzieckich w dniu 22 lipca 1955 roku. Ja w sprawie podwyżki. Ale kolega przecież dostał niedawno. Ale bardzo mało. Dziękuję. Dziękuję panie Józefku. Ale przecież kolega nie ma wyższych studiów. 5 studiów. 5 studiów. Jak to? Ale ja mam 5 semestrów. 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 5
Ale koledze jeszcze trochę brakuje. No tak, ale ja jednak mam więcej niż pół. No, zobaczymy. Spróbuję coś zrobić. Ale trzeba było nie żartować. Z Szekspira i Grybojedowa. To ja bardzo dziękuję. Ale właściwie to ja chciałem wyskoczyć na 20 minut, jeżeli można. Proszę bardzo. Ale może by kolega te studia skończył. Instytucja by pomogła. Tak, ja o tym pomyślę, tak. Ale ja naprawdę nigdy nie wychodziłem, ale ja dzisiaj muszę wyjść. No naprawdę. Ależ kolega może wychodzić, proszę bardzo. Byleby kolega robił swoje. Że kolega robi swoje, to wiem. To już jest zupełny bezsens. Matka wyraźnie powiedziała ojcu, że dłużej tej jego zazdrości nie zniesie. A ojciec jest ciągle potwornie zazdrosny. A ty rozmawiałeś ze starym? Tak, ale uparł się. Nie mogę z nim znaleźć wspólnego języka. Doskonale twojego ojca rozumiem. Ale przecież matka wszystko z nim ustaliła. Żadnych afer, żadnych zazdrości. Każdy ma prawo do własnego życia. L'amour est bien plus fort que nous. Nie, to już jest właściwie przesada. Mogłaby twoja matka wyjechać gdzieś na parę dni z tym facetem i nie byłoby problemu. Przypuśćmy do skały. Wiesz, że mnie zaskakujesz. Tu nie o to chodzi. Ja jestem najdalsza od pruderii. Tu w grę wchodzi jakaś lojalność. Co innego spała, co innego afiszowanie się z kimś w niedzielę na Nowym Świecie. Zanim zawiną do macierzystego portu, zdarzy się, że zaskoczy ich sztorm. Wówczas nasza flotylla uformuje się w klin, stawiając czoła rufa przy rufie. Najwyższy czas przystąpić już do obławy. Słychać doniosłe echo sondy. A opowiedz, jak kosa obcięła dziadusiowi palec. Dziadziuś był nieuważny i mu na polu obcięła na boso. A widzisz? Zostaw to. Byłeś w tej spółdzielni? Dowiedziałeś się? Oczywiście nie byłeś. Uważajmy, towarzyszy. Ja nie rozumiem, po co tobie zależało na tym, żeby rodzice nam pomogli finansowo przy wpłatach? I po co nakupowaliśmy te nowe meble? Uważajmy, towarzyszy. Zginęła ponownie kolejna szklanka. Jeszcze jeden lansowany pseudosport. Widzimy zachodniego zawodowca maltretującego australijskiego torbacza. Walka jest od początku do końca umówiona. Byłam pewna, że nikt nie wyjdzie naprzeciw konsekwencjom. Nikt się nie przyzna, zupełnie jak dzieci. Nikt nie ma odwagi. Dziaduś przeniósł angielskiego oficera przez granicę. On mu nawet ręki nie podał, jak się spotkali na przyjęciu w ambasadzie. Ja myślę, że to dziaduś zbił. To nieprawda. Ładnie go wychowujesz. Owszem, zbiłem, ale 3 dni temu talerzyk. Dobrze wiecie, że nie chodzi tu o talerzyk.
To na pewno on sam zbił. Zostaw dziecko w spokoju. Artur, gdyby zbił, to by się przyznał. Pokaż ręce. Dlaczego ręce? W szklance była kawa, mogła pozostawić ślady. Dziadusiu się kochała córka biskupa, generałowa i profesorowa i chciał się z nim ożenić, ale dziaduś nie chciał. Tak, teraz druga. Może się gdzieś zawieruszyła, na pewno się znajdzie. Tatusia też widziałem, jak ręce niedawno wycierał. A ty dokąd? Stań obok ojca. Pokaż ręce. W tych okolicznościach lepiej się przyznać, dlaczego powstają takie sytuacje moralne. Nie uważam. Nie stać się na ofiarę. Ręce w zasadzie w porządku, ale to niczego nie dowodzi, nawet przeciwnie. Zachodzę w nowe podejrzenia. Mamuśka też coś niedawno pod tapczan wymiatała. Zostaw mamuśkę w spokoju. Nieładnie jest sypać mamuśkę bez dowodów. No dobrze. Możecie się nie przyznawać, jeżeli macie za mało odwagi i charakteru, ale będziecie pić herbatę z czajnika. Poza mamuśką. Ale prosiłem o podwyżkę. Co mówisz? O podwyżkę prosiłem. No i co? Zgodzili się? A raczej tak. Raczej czy na pewno? Raczej na pewno. Złapała się mucha. Może otworzą. W życiu nie otworzą. Gdzie tu iść, jak nie otworzą? Na mój rozum może otworzą. Melduję ci, że nie otworzą. Ty mnie nie melduj. Czekaj, coś się rusza. Jaki rusza? Nie będę wracał o tej porze. W moim przekonaniu otworzą. Ja czekam dalej. Nie przypuszczam. Panie, wpuść pan jak rany. A otworzy co? Otwórz pan, panie. Posiadam rezerwację. Nie otwierają. Pan nie wie, gdzie tu się można zabawić? Nie wiem. Wtedy nie mogłem przyjść. To cudownie, że jesteś. Wiedziałam, że przyjdziesz. Wypadło mi wtedy coś. To było w twoim typie, że nie przyszedłeś. To się podoba. Męskość, chropowatość, pod którą czuje się jednak wrażliwość. Coś z bohaterów westernu, który zrodziła zinfantylizowana popkultura. Jesteś żonaty? Ja? Tak. Skąd wiesz? Po prostu obrączka. A, no. Właściwie to jednak tak. I mam dziecko. Byłoby zdumiewające, gdyby taki ktoś jak ty był sam. Zresztą ja lubię dzieci. Przecież nie możesz w ten sposób trwonić swoich sił z taką inteligencją. Zupełny nonsens. Musimy wymyśleć coś innego. O. Grybojedo! Ale zasadniczo to jest niedobrze przetłumaczone, bo gory, a tu mat to znaczy zupełnie co innego.
Czekaj, mam pomysł. Tak? Przecież ty powinieneś tłumaczyć sztuki. No właśnie, albo poezję. Nie, no nie dam rady, no i tych studiów skończonych nie mam. Ojej, ja 5 semestrów rusycystyki. O. A zresztą ważniejsze od dyplomu jest przeżycie wewnętrzne, identyfikacja, wrażliwość. Ja na początku bym ci pomagała, robiłabym korektę stylistyczną. A ja już muszę do domu wracać, no muszę przecież, prawda? Oj, to całe biuro i ten twój dom. W biurze nikt nie odczuje twojej nieobecności, w domu też. Te 6 lat, co im ofiarowałeś, to absurd, fatalny błąd. A zresztą, taki mężczyzna jak ty w biurze nie może się sprawdzić. Co? Panowie, co? No co? Ratunku, panowie, co? Daj, potrzymam ci dialog. Milicja! Ratunku, ludzie! Panowie, nie bijcie, panowie, no co? Pomocy! O! Panowie, nie bijcie! Nie mogę! Co? Za co, no? Bardzo chciałem, ale nie mogłem. Nie mogę. Ale wspaniale to załatwiłeś, to zresztą ciebie naturalne. Gdybym zdążył dobiec. Wyjeżdżam teraz na 1-2 dni na zjazd polonistów. Wracam i bierzemy się za to. A przez te 2 dni musimy się zastanowić nad naszą przyszłością. Bo to nie są sprawy błahe. I trzeba pomyśleć nad ich uregulowaniem. Zaczekaj tu, mam pomysł. Obywatelu, pozwólcie. Pokażcie dowód osobisty. Aha. Proszę. Zawód filolog. No tak, a ta pani gdzie jest? Tu mieszka. A kim dla was jest? O, to ja bym... Tylko właśnie... To ja już może sobie pójdę. Halo? Myślę, że się jeszcze zobaczymy. Tu mam 2 wiersze, które tłumaczyliśmy na lektoracie. Przetłumacz je, a ja ci załatwię, że je wydrukują. Jak wrócę, zadzwonię do ciebie do biura. Słuchaj, zdarzyła mi się taka historia. Pozwól. No? Tak. Zgubiłem miesięczne z kamienia. Włodek, ty jesteś nienormalny. Słuchaj, chciałem ci coś opowiedzieć. Tak. Bo ja widzisz, tak wyszedłem nagle. Co mówisz? Wyszedłem. Tak. Bo ja widzisz... Jest widelec. Słuchaj, Hanka, wiesz, to jest taka sprawa, wiesz... A pogadałeś z tym emerytem? Z emerytem? Żeby przestał odlewać. Co? Odlewa. A, to... A dalej odlewa. Jak go dopadnę, mu dam w ten łysy łeb.
Coś mu powiedział. On będzie płacić. Jak co tam płacić, może być jeszcze chory. Za co? Nie wiem, ja jestem obrzydliwa. A ile on w ogóle chce płacić? 12,60 da mi nawet wczoraj pierwszy raz. Niech odlewa komu innemu. No niech już teraz będzie, bo wiesz, to głupie. No. Niech już będzie ostatecznie. Ale tylko za ten raz, słyszysz? Słyszę. No to pa. To pa. Teraz właśnie obecnie sięgniemy do kwestionariusza C. Wychodzi on naprzeciw indywidualnościom kolegów. Wolno notować. Pobudzając wrażliwość i wyrafinowaność gustów, stwarza przy tym możliwość wyjątkowo śmiałych i zaskakująco trafnych ocen. Natomiast kwestionariusz D, proszę nie notować, spełnia rolę, jakby tu powiedzieć, dajmy na to, sondażu wewnętrznego. I tu spostrzegłam pewne spostrzeżenia. Jednak nie wydaje mi się słuszne rozwijanie go tutaj. Halo? Natomiast Halo? o ile zaistnieją niejasności, zapraszam Pomyłka. serdecznie na całkowicie indywidualne konsultacje, które wyjdą naprzeciwko wątpliwościom kolegów. Odbywać się one mogą w zupełnie dowolnych godzinach. Oczywiście, o ile ktoś poczułby konieczność wystąpienia w kwestii zapytania szczegółowego, już teraz jestem przygotowana na każdą w zasadzie odpowiedź. Halo, halo. Nie, no proszę pana, nie mogę nikogo prosić, jest zebranie, tak. Interesujące. Mądra głowa, ja to na to wpadłem. Ale wniosek, koledzy, wniosek. Jak ustosunkujecie się do wniosków? A pani co No o tym tak, myśli? tak, Tak, oczywiście. cieszę się bardzo. A wy, kolego? Aha, jest tu coś dla was, kolego? Jakaś wiadomość? Wezwanie na milicję. No, nie bardzo wiem, co to jest. No, ale Powstaje jednak pytanie. Ja muszę iść. zaistniały jakiekolwiek Proszę, niech kolega idzie. kontrowersje. Zapraszam na argumenty. Proszę bardzo. Wręczając ten puchar symboliczny, życzę wam, panie filologu, aby na tym się nie skończyło. Uprzejmie dziękuję. Panowie, naprawdę. To my wam dziękujemy za ułatwienie w pracy i poskromienie elementów chuligańskich. Bo gdyby każdy obywatel, tak jak filolog, pomagał milicji, był tak odważny i zdecydowany, to sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej. Bo pan nawet nie wie, panie filologu, jak nam jest przykro, jak nas niekiedy społeczeństwo nie rozumie. A wie pan, kiedyś idę sobie, a tutaj podchodzi do mnie 3 ze sprężynami. No, jeden to taki był niewielki, no ale tych 2 to tacy, że tak sobie myślę, ciężka będzie sprawa. A właściwie to jak wy się nazywacie? A jednak wpadliście. On zacharowany, całą noc w robocie.
Panowie już jesteśmy właściwie wszyscy po pracy, to może by panowie dalibyście się zaprosić, to ja bym może skoczył tutaj na moment i bym przyniósł jakiś winiak. No tak, ale to już może przy następnym spotkaniu. No oczywiście. Panie redaktorze. Tak jest. Panie redaktorze. Więc podchodzi do mnie tych trzech ze sprężynami, no zwłaszcza tych dwóch. Więc myślę sobie, będą spore kłopoty. Już opowiadaliście. Obywatelu kapitanie, przywieźli dusiciela. Dajcie go pod 13. Już idę. Ja już was gdzieś widziałem. Czy wy czasami nie zagłośni? Powstaje pytanie. Uprzejmie dziękuję. Więc ci trzej z tymi sprężynami napadli mnie. I wie pan redaktor co? No już kończcie, kończcie. No zawiedli się. Panowie, chciałbym podziękować. No naprawdę jestem bardzo wdzięczny. No oczywiście, no zachowam się normalnie, no tak jak trzeba. To tak zawsze trzeba, panowie, z ulionami. A teraz poza tym ja się zajmuję tłumaczeniami, a potem jeszcze coś napiszę, no i w ogóle zawsze można na mnie liczyć, bo w życiu trzeba wyzwolić indywidualność. Tak, oczywiście. Ja nawet nie wiem, czy ja się nie rozwiodę. Tak. Jak wszyscy mogą, nie? O Jezu, że ona tylko zadzwoniła. Więc chciałbym wznieść zdrowie komendanta. A wie pan, moglibyśmy panu dać jakiś medal, ale z tym jest tyle zachodu. A ten wazon całkiem przyjemny, no i pamiątkowy. Ach, to pani. Gratuluję narzeczonego. Co, zawiadomili cię? A czemu nie dzwoniłaś? Popatrz, co dostałem. Idziemy do mnie. A ciotka? A ciotka poszła do kina i mamy 2 godziny tylko dla siebie. No chodź. Skończmy z tym drobnomieszczaństwem. A co cię do tego skłoniło? Semantyka. Było cudownie. Na zjeździe dyskutowaliśmy quasi-sądy Ingardena, podstawy języka Jakobsona, potem Goldman, Popper. Wiesz, myślałem, że nie wróci, że coś się stało. Miałem świadomość. Każda świadomość jest świadomością czegoś. Popper. Słuchaj, ja już wszystko przemyślałam. Zastanawiałam się nad tym dokładnie w czasie zjazdu i wszystko jest dla mnie oczywiste. Po prostu szkoda czasu. Twoja rodzina nie ma prawa wiązać cię dłużej. Jeżeli chcesz, to ja z nimi porozmawiam. Mogę to załatwić nawet dzisiaj. A nie, to już ja wolę sam. O, wiedziałam, że to będziesz wolał załatwić sam. To typowe dla ciebie. Tylko nie bądź zbyt ostry. Po prostu musisz im wytłumaczyć, że tak dalej nie może być. A tak. Oczywiście. Pogadam z nią.
Powiem im tak, trudno, nie możemy tak dłużej, tak. Ty wiesz, że jak ja sobie przypomnę, jak ja tak mogłem żyć. Ale teraz koniec, dosyć tego, powiem im tak, nie macie prawa mnie spłaszczać, powiem tak. Dosyć tego, koniec, o! No, nieźle. Musisz to jeszcze przepracować. Ale widzisz, kochanie, początek masz już za sobą. O, są te filiżanki ciotki. Kupiła je w Desie i zupełnie ich nie używa. Bezsensowny kult przedmiotu. Urzeczowienie świata. To bardzo dobrze, że się specjalizujesz w rusycystyce. To obecnie u nas dość rzadkie. A na Krymie są znakomite domy pisarzy. Oj, coś mnie uwiera. To antropologia strukturalna. Śpię z nią. No co, kochanie, co? Wiesz, jak pomyślę, że mogliśmy się w ogóle nie spotkać, ja tak całe życie bez sensu. Wygraliśmy wielką szansę. Do tej pory żyłeś nieautentycznie. To mówisz, że te wiersze to nie najlepiej. Zupełnie niezłe. A widzisz, ja dopiero pierwszy raz, ja wiem, że to może być lepiej, ale... Ale ja myślę, że powinieneś się specjalizować w prozie. Aha, czekaj, mam zupełnie nowy pomysł. To zupełnie cudownie się złożyło. Masz, przebierz się w to. Na jutro jesteśmy umówieni za łupcem. A co? Aha, rozmawiałam z nim o tobie i zainteresował się tą sprawą. Pojedziemy z nim do Nieporętu, jego samochodem. Ale po co do Nieporętu? No jak to po co? Tam bardzo dobrze jest się pokazać. Dobrze cię z nim zobaczą i przy okazji sobie porozmawiacie. O czym? No jak to o czym? Powiesz mu szczerze o sobie, a poza tym on lubi takich męskich, ostrych, z leniwymi ruchami. Ty myślisz, że ja mam leniwe ruchy? No oczywiście. A jak będziesz z nim rozmawiał, to używaj słów kocioł, tam skotłowany, skotłowałem. On to lubi. No i porozum się z rodziną. Czy to ma sens, tym łupcem? Nie kokietuj mnie. Na pewno ci się uda. A dlaczego? No bo masz talent. Oj, ty musisz już iść, bo zaraz ciotka wraca, no. Niejeden marynarz zawdzięcza życie delfinowi, najmądrzejszemu po człowieku mieszkańcowi głębin. Żywy delfin sięga wagą do 0,5 tony. Nic dziwnego, że zmytego falą z pokładu marynarza potrafi unieść na pletwie jak piórko. Wróciłem troszkę później, ponieważ chciałem jeszcze popracować. Gdyż w związku z nowymi zarządzeniami maszyn nie wolno brać do domu. Ładna! Zobacz, renifery. Ależ to wytrzymałe bydło. Renifery to nie tylko czapki, rękawiczki, portmonetki. To w wielu krajach sympatyczne zwierzę pociągowe. Z cierpliwością noszące tygodniami specjalnie przystosowane homonto. Tydzień to nie wytrzyma. No, opowiedz teraz w takim Jak to nie kształcie, wytrzyma? Dziadziuś gonił gestapowca po Wytrzyma! Szerembli. Gestapowiec skoczył pod lód, a dziadusiu za nim. Słuchaj, Hani, jest bardzo przykro, ale sama rozumiesz, że ja teraz muszę, jak ty dzieckiem się zajmujesz, to ja muszę więcej popracować, żebyśmy nie zostawali w tyle za innymi. A byłeś w spółdzielni? Jutro pójdę, byłem dzisiaj, ale krócej pracowali, jutro pójdę. No, zobaczymy. Radzę ci, żebyś poszedł. Mały, gdzie jest mały? Gestapowiec przeręble, a dziaduś już go ma. O! Jest szklanka. A, chwała Bogu. Aniu,
Haniu! Czy nie czas na zastrzyk? Oj, zaraz. Siedzisz cały dzień w domu, to możesz troszkę poczekać. Ciekawe, gdzież rzecz była? O, Tak więc zgodnie z moimi podejrzeniami Lepy jako środek represyjny są nader prymitywne. Należałoby całościowo chemicznie zasypać wloty okienne. A gołąb... Ano, Włodek, kładź się spać. No to Włodek, chodź już spać. o, już jesteś. Tak, kochani. No, zastrzyki już się pokończyły. Można kupić nowe. Bez recepty? Ale słuchaj, ja mam znajomego lekarza. Akurat ty to załatwisz. Nigdy nic nie umiesz zrobić do końca. Słuchaj, to jest mój kolega ze studiów, internista. To poproś go, niech przy okazji zapisze ci wapno. Co? Wapno. Ile? Nie wiem, poradź się go, przecież on jest internista. Tak. Słuchaj. Słuchaj. Ja gazu nie zgasiłem. Nic nie szkodzi, ja zgaś się. No, No. Właśnie. no to pa. To pa. Hej! 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 No. Cieszę się. Cieszę się. Dawno sprzątałeś? A co w ogóle u ciebie słychać? A tak sobie. Cieszę się. Ja też się cieszę. A pracujesz nad czymś obecnie? Co? Słuchaj, za to coś ty tu z nami.
Z nami przecież nas już nie ma. Co? Fakt. No ale wyglądasz mi się bardzo dobrze. Dobrze. No to dobrze. No. A może nawet lepiej niż przedtem. No nie. Ale nie wytrzymałeś intensywności przeżyć, załamałeś się u progu sukcesu. No trudno, to sprawa indywidualności i charakteru. Ja... Ale nie mam o to do ciebie żalu, nie skądże. Było mi strasznie smutno, że się nie sprawdziłeś. Bo z tym wiązały się rozczarowania co do moich rozpoznań psychologicznych, no i załamanie uczucia. No bo przecież nie mogę kogoś kochać wyłącznie za talent. A który oczywiście masz, jestem nadal o tym przekonana. Ale przestała mnie interesować twoja osobowość. Czy narzędzia są na swoim miejscu? Tak. Tylko tym chleb smarowałem. Słuchaj, istotnie, ty tyle dla mnie zrobiłeś. Już miałem zacząć rzeźbić, już te programy, te kieliszki, cholerny wernisaż to miał być. Słuchaj, ja już ciebie chciałem dawno przeprosić, ale ty nie przychodziłaś. No, powiedz, dlaczego tu do mnie nie przychodziłaś, co? To ja nie przychodziłam, tak? Tak. Drażni mnie u ciebie ta twoja rozterka, no. Na metafizykę i niepokój nie ma miejsca, mój drogi. Świat jest przerażająco jasny i absurdalnie ścisły. A gdzie jest maszynka? Jaka maszynka? Gazowa. No, sąsiadom się popsuła, to Kiedy? może... No, z tydzień temu się popsuła i... No i co, nie oddali oczywiście, tak? No nie, cholera nie. To idź zaraz i przynieś. Tak, już idę. Słuchaj, twoja pracownia jest mi potrzebna dla wspaniałego chłopaka. Męski, ostry, zupełne twoje zaprzeczenie. Będzie tłumaczył. Odkryłam go i musimy mu pomóc. Nie zawiodę się na nim. Nie zawiedziemy się. Właśnie wyciągam go z szarości, w której się pogrążył zupełnie przez przypadek. I twoja pracownia jest mi potrzebna dla niego. A ty i takiej przecież nie używasz. Aha, i musimy się tu wprowadzić jeszcze dzisiaj. Dobrze, a co ja? A co jest z twoją narzeczoną? Wyszła za mąż. Aha, no to wprowadzisz się na razie do mojej ciotki, a potem coś ci znajdę. Daj mi klucze. Słuchaj, to cudownie, że świat wiedziłeś, że nie masz do mnie żalu. Nie, misiu, żalu do ciebie nie mam, nie. No to idź już po tą maszynkę. No idź. Przyniosłam ci kawę. Kawa pozwoli cię skoncentrować. Tak, może. Rozbierz się. Byłam w myślach młodych i załatwiłam, że ci to na pewno wydadzą. Dlaczego na pewno? No bo to świetnie robisz. A jak nie wyjdzie? Nie może nie wyjść, wszystko wyjdzie, musi wyjść. Kamandir i komisar, kamandir i komisar, kamandir, komisar, kamandir, kamandir i komisar, kamandir i komisar, kamandir. Przykład musi być wierny, ale jednocześnie porusza się po frazie swobodnie. Wyczuwaj tylko rytm i intencje. Zderzyli się oczami w milczeniu,
Może wymienili znaczące spojrzenia? Komendant i komisarz. Dowódca i komisarz. Spokojnie, kochanie, spokojnie. Ale ja nie wiem. No ja tego nie czuję, ja nie skończyłem studiów. No dlaczego ma mi to wyjść? No dlaczego? Zawiśli na sobie spojrzeniami, no związali się spojrzeniami, no co? Popatrzyli znacząco. Bardzo dobrze. Dobrze? Oczywiście musi być dobrze. Na początku idzie ci to trochę chropowate, ale potem się rozkręcisz i będziesz to robił bez wysiłku. Napij się kawy? Czy ja nie piję za dużo kawy? Nie. Jeszcze? Bomby z jarostnym wojem biją w skałę. Co to znaczy woj? Woj to znaczy, zdaje mi się, no jęk czy coś takiego. Nie zdaje mi się, tylko tutaj masz słownik, o. No co? Pada noc, wzniesienie, wazduchomir woj. Skowyt, jęk, skowyczenie, lament. O Boże, 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 Boże. Boże. Hej. Zmocz sobie włosy zimną wodą. To nic nie da, co to pomoże. No a teraz pomyśl spokojnie. Tak. Bomby z gwizdem, to znaczy z jękiem. Najlepiej byłoby ze świstem, chociaż to nie jest dokładne. Bomby za wzięcie skowyczące. Misiu, nie możesz się tak spalać. Bez histerii. Wszystko będzie dobrze, więc po co to napięcie? Bomby lamentując rozbijają skały. Albo złowrogo lamentując. No tak, ale lament nie może być złowrogi, no. Jak to było to na W? Wycie, skowyt, skowyczenie, lament. Może skowycząc? Nie, chyba będzie trzeba odejść trochę od dosłowności. Chodź, zabieram cię na spacer. No, chodź. No idę. Może bomby z łoskotem, albo po prostu z wyciem. Zrób ze świstem i nie zawracaj sobie głowy. W końcu chodzi o wolny przykład. Możesz wnosić własne propozycje. Zresztą w tej chwili jesteśmy na spacerze. Oderwij się od tamtego, to ci ułatwi późniejszą koncentrację. Mówmy o czym innym. Odpoczywaj, odprężaj się. O, zobacz, jak ten ptaszek sobie lata. Gdzie? A nie, już poleciał. W ogóle się rozgląda, identyfikuj się z przyrodą. Pomyśl o czymś zaskakującym. Na przykład słońce, piasek. Takie ćwiczenia na wyobraźnię mogą ci być użyteczne w pracy pisarskiej. Tak zawsze postępuje ołubiec w chwilach relaksu. Ja nie jestem ołubiec, ja jestem... Zmęczony jestem. Oddychaj głębiej, sztuka relaksu nie jest łatwa. No pochodź jeszcze trochę, a ja pójdę zaparzyć ci kawy. I zaraz zaczynamy. Włodek, kawa gotowa. Komandir i komisar.
Kamandir i komisar. Dawno nie byłam w Nieporęcie. Ja nigdy. Tam musi być bardzo pięknie. Bardzo piękne pole. Mazowiecka pustka. Prawda, kolego Łubiec? Kamandir i komisar. Pan coś mówił? Nie? Słyszałem. To o polach, że bardzo pięknie. Możliwe. Włodek jest bardzo zdolnym młodym tłumaczem. Co robi? Co? Ciekawe, czy daleko do Nieporętu. Co? Oho. Ciągnie chyba ze 150. Mamo, co ja robię? Oj, nie mogę. Jezu. Bo mówię pani Basiu, źle mnie pani rozlicza. To jest jednak miasto wojewódzkie i należy mi się wyższa dieta. Jakie wojewódzkie? Jakie wojewódzkie? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Kto to jest? Taka młoda poetka. Co ja robię? Oj, nie mogę. Daj spokój. Czemu nie siadasz? To zostawiam was na chwilę samych. Ładną rzecz masz, człowieku. Zegarek z żółtym pyskiem. Co będziemy tańczyli jak osły? Mam w domu pyszną polędwicę i 2 wolne pokoje, jadalny i egzekucyjny. Nie skorzystam. Szkoda. Gwarantuję 15 minut beztroskiej rozkoszy w stylu psychodeli. Od razu przechodzimy na szlafroki. Nie, dziękuję. Kto to jest? Reżyser z telewizji. Mamo, co ja robię? Oj, nie mogę. Jezu. Jestem reżyserem telewizyjnym, ale to w tej chwili nie ma żadnego znaczenia. Po prostu tańczmy. Można to jednak podciągnąć pod wojewódzkie. Jakie podciągnąć? Pan myśli, że pan jest wyjątek? Nie no. Bo to chodzi o te moje tłumaczenia. To znaczy i w ogóle co będę tłumaczyć. I o te moje... moje... życie skotłowane. Tak. Bo ja studiowałem 5 semestrów rusycystyki, ale później mnie zawiesili, bo ja zrobiłem taki dowcip. Właśnie ja... Czy może mnie pani skonfrontować z tym chłopcem, Którym? z którym pani wykonała taniec? Niestety go nie znam. Sam widziałem. Omyłka. Szkoda. Mógłbym wykazać wdzięczność. Dziewczyna bomba. Ale reszta to chała. Kto to jest ten chłopiec? To jest syn... Aha, czy pan wystawia w telewizji jakieś przekłady? Nie, ale pani reprezentuje typowo telewizyjny typ urody, bo w telewizji obowiązuje specyfika telewizyjna i tu moglibyśmy uderzyć. No to możemy wracać do mnie do domu?
Kto to jest? Redaktor naczelny miesięcznika Oniona. Z żoną. Co powiesz? Trudno. Może pójdziemy zatańczyć? Tak. Świetnie. Bardzo mi miło. To pana pismo jest cudowne. Wypracowało sobie własny styl, bardzo określony. Dyskutowaliśmy o nim w kole polonistów, kiedy podjęliśmy analizę różnych form masowego przekazu. Odczuwam kompletny brak w telewizji typu ładna, nowoczesna i tu pani ma szansę. Muszę wracać. A kto to jest? 100 metrów pomidorów pod wysokim szkłem. A to pismo to robi żona redaktora, on tylko firmuje. Aha. Tak. Pani znakomicie wyczuła zapotrzebowanie czytelników. Istotnie, dziękuję pani. Weźmie mi pan fragment scenariusza. Kto to jest ta dziewczyna? Piwna 58, tatuś na placówce. No to wracamy. Nawiązała pani autentyczny dialog ze społeczeństwem. Mamo, co ja robię? Oj, nie mogę. Tak mnie skotłowało. Ale gdyby pan przy całym swoim autorytecie literackim i moralnym, no wie pan, zechciał mi, pomóc. Bo wie pan, ja mam wielką szansę na odrodzenie się. Bo ja przed Ireną nie myślałem, że ja będę tłumaczyć. To znaczy, nie to, że nie myślałem. Ja sobie po prostu ja nie zdawałem sobie z tego precyzyjnie sprawy. A teraz po tych wierszach i po tej prozie, to ja będę pisał szkic. Wie pan, później przetłumaczyłbym jedną aktówkę, to może bym dostał stypendium, pojechałbym nad Morze Czarne, do domu, pracy twórczej. No wie pan, ogromnie pana proszę. Spieprzaj. Dwie istoty ludzkie czasem latami się szukają. I tak wypisałam pierwszą klasę pospiesznie, a przysługuje druga. Nieprzymierzalne. Formalnie nieprzymierzalne. Możesz mnie, dziecko, poznać z tym kolegą? Nie, nie znam go. O, fatalnie. Ma pan zapałki? Safe to match is impregnation. Nie. No! Niech mnie pan skontaktuje. Z kim? No z nim. Co się stało? Gdzie ubiec? No jak? Poznajcie się panowie. Serdecznie się cieszę, bardzo cenię pańskiego ojca. To jest mąż ogromnej operatywności. Potrafię się odwdzięczyć. Ołupcem się nie przejmuj, to rzeczywiście jest jednak ham. Wyraźnie się zemścił. Bo 2 tygodnie temu rozmawiałam z nim o jego pisarstwie. Pisałam referat Ołupca Wizje Transcendentalne, którego fragmenty miały przedrukować myśli młodych. Więc on na początku bardzo miły, zaprosił mnie do siebie, żeby pokazać mi dziennik dopisanej obecnie antypowieści. No i wtedy rzeczywiście zaczął się do mnie dość ostro zalecać, co z jednej strony było miłe, jednakże sprzeczne z etyką pisarza, bo straciłabym do jego pisarstwa dystans, a poza tym kochałam już przecież ciebie. W Ołupcu są 2 sprawy, pomiędzy które kładzie się eliotowski cień. Jego pisarstwo i on sam. Tak porysował mi wóz! Nowy wóz! Gdzie jest kierownik? Przecież to jest parking strzeżony! To się tak nie skończy! Siadać? Wszystko jedno, nie denerwuj mnie! Nowy wóz! No. Reprezentuje pani typowo telewizyjny typ urody, bo w telewizji obowiązuje specyfika telewizyjna. No to możemy wracać do mnie do domu. Ja nie. Musisz mnie zrozumieć. Czy nie jest przyjemnie, że ja nie mogę rozbudować szklarni? Pogadaj ze starym. Wyrażę wdzięczność.
No. Kochanie, dlaczego jesteś smutny? To nasz pierwszy weekend. Ciągle odchodzisz. Bo muszę o nas myśleć. Robię to dla ciebie. Ale nie odchodź tak ciągle. Kiedy mam nowy pomysł. Słyszałam, że pan cudownie tłumaczy. Ma pan fenomenalne wyczucie frazy. Dzielne chłopaczysko. Co ty wyprawiasz? Gdzie ty uciekasz? Ale dlaczego ja mam z nią tańczyć, a nie z tobą? Musisz ją zafascynować, bądź sobą. No to niech tańczy z mężem. Oni się nie kochają, ona jest bardzo samotna i wyalienowana. a Ja chcę, żebyś tłumaczył i miał pozycję. Dlaczego jesteś przeciwko nam? Czy ty myślisz, że nie jest przyjemnie? Czy ty wiesz, co ja czuję, kiedy ty ją wodzisz? Ja? Oczywiście, ale nie mam o to do ciebie żalu. No, misiu, bądź dla niej cudowny, mną się nie przejmuj. Ale co ona chce ode mnie? Kochanie, to nieważne. Obydwoje musimy okazać jej życzliwość. Miło tu, prawda? Pani często tu przyjeżdża? A kiedy państwo wracają? Mąż wraca za chwilę. Jak to mąż? Ja zostaję. Gdzie? No tutaj. Mam tutaj swój pokój w hotelu. Nie chcę mi się wracać. A na dłużej to tutaj jest pewno nudno. O, to zależy. Ja się nie nudzę. Ja wypoczywam. Irena mówiła mi o pana nieprzystosowaniu. Ja widzę, że istotnie pan jest zdenerwowany. Ja? Nie. Bardzo ładny pokój. Czy tam jest widok na jezioro? Tak. Będziemy teraz robili numer specjalny. Właśnie po to pana tutaj ściągnęłam. Gdzie pan dotąd drukował? No więc... Tu jest bardzo gorąco. No to niech pan coś zdejmie. Ja wyskoczę, napiję się wody. Aż kochanie, niech pan nie będzie śmieszny. Co chcesz mi dać? Co? No do numeru. Do pisma. A. Na czym pan teraz pracuje? Przepraszam, chwileczkę. Muszę się troszeczkę przebrać. Przekłady są mi bardzo potrzebne. Czy jakby się tu stąd wydostać, bo ja chciałbym wrócić i się zabrać z pani mężem. Ale dlaczego? No bo ja jestem tłumaczem, muszę tłumaczyć to, jak muszę tłumaczyć od rana. Ależ Włodku, napijesz się kawy. No ale Irena tam... Nie teraz! Napijesz się kawy rano i od razu poczujesz się dobrze. Ale ona jest zdenerwowana. A czym? Wie przecież, że jesteś tutaj, to czym ma być zdenerwowana? Ale ona czeka. A, nie sądzę. Jak to? Jak to nie czeka? Co pani mówi? Chcę ci pomóc. Ale jak to nie czeka? Nie bądź śmieszny. Na pewno czeka. Śmieszne. No. Trudno. No tak, teraz to już ja wiem, proszę bardzo. Tak, proszę bardzo, tak. Teraz to już ja mogę, oczywiście, tak. No bo w końcu co? No ja rozumiem, no. Opamiętaj się, opanuj się, chłopcze. Dosyć tych kpin, proszę bardzo, niech mnie pan bierze. No proszę bardzo, tak. O, ja już nie mogę, ale bardzo proszę, szybko. Upiłeś się? Proszę stąd wyjść. Proszę stąd wyjść. I to już nikt pana tu nie będzie gwałcił. Wiesz, starzy rozwodzą się. A co, matka wychodzi za tamtego faceta? Nie, ale w ogóle ma dosyć. Stary strasznie ją męczy i w dodatku się stawia. Starałem się załagodzić, wspomniałem matce o tej spale. Ojciec mu na to poszedł. I co? Powiedziała, że nie lubi spały i rozwodzą się. A co ty na to? Chyba zostanę z matką. Ale jak ty wyjdziesz na tym od strony materialnej? Rodzice zrobili jakiś zapis przy ślubie? Tak, starego to mocno wstrząśnie. Matka bierze cały domek. O, matka wycwaniła się. No, to nie żadne cwaniactwo, tylko po prostu zdrowy rozsądek.
Nie widział pan Ireny? Nie, pogadasz ze starym? Jak nie będę mieć szklarni, to nie ruszę. Można spróbować. To od Volvo. Ukryłem. Po co twój stary ma się czepiać? Po co? Tak. Dobrze się bawiłeś? Mogłaś jednak mnie uprzedzić, jak odjeżdżała z Nieporętu. No pomyśl, no jak ja się poczułem, jak ja cię szukałem, no. Robiło to inne wrażenie. Wyglądało na to, że nawiązałeś z nią jakiś kontakt. Że ją zafascynowałeś sobą. Tak, na koniec tak. Tyle mnie kosztowało to, że odjechałam. No bo pomyśl, co przeżyłam. Twoja żona i jeszcze ta. Ale zdecydowałam się to zrobić dla nas. Pij wolniej. Jeszcze wolniej. Odpręż się zupełnie. Rozluźnij się. Taki relaks jest konieczny. Pomyśl, wychodzisz na ulicę, kupujesz gazetę, wchodzisz do klubu, uśmiechasz się. Nie słodź kawy. Gorycz orzeźwia dodatkowo, powiedział mi to łupiec. A za parę miesięcy wyjedziemy na wakacje. Będziesz już kimś po tym tłumaczeniu. Komandir i komisar. Komisarz i komendant i komisarz. Może dowódca, albo może raczej przywódca, wódz. Nie, najlepiej dowódca. A czas matreli dróg na druga. W milczeniu popatrzyli przyjaciel na przyjaciela. Tak, ale trochę to sztywne i po co powtarzasz? Co? No, przyjaciel na przyjaciela. No to jak to zrobić? Pomyśl, żeby było lżej, a nie utraciło znaczenia. Jeden na drugiego? Może po sobie. W milczeniu spoglądali po sobie. Może lepiej na siebie, albo bez słowa. Bez słowa spoglądali na siebie. Bomby świszcząc atakują skały. Właściwie dlaczego skały? Dlaczego skały? Dlaczego skały? Dlatego, że tak jest napisane. Skały. Tam są ukryci żołnierze. Niemcy otoczyli wysepkę. O, wrak хочет взять остров штурмом, но гранитные скалы стоят непоколебимо. Czyli nie kołyszą się. No to może albo nieruchomo, albo niewzruszenie, albo bez ruchu. Wróg usiłuje. Wróg usiłuje. Usiłuje czy usiłowuje? Nie tak. Usiłowuje? Nie ciągle przez to samo ramię. Jakie ramię? Jak chodzisz po pokoju, to rób obroty raz przez jedno ramię, raz przez drugie, bo inaczej cię zakręci w głowie. Tak samo chodzą w celach, w więzieniu. Wróg. Noga. Wróg usiływa zdobyć wyspę. Teraz dobrze. Usiływa? Mówię o obrotach. Dobrze się obracasz. Mówił mi o tym ołubiec, który penetrował swego czasu marginesy społeczne. A co powiedziałeś w domu? W domu, że wyjechałem, to znaczy na koncert, czyli na kongres. Celowo zmieniam temat, żeby dać ci moment odprężenia. A w biurze? Wziąłem urlop. Aha, no to świetnie. To będziesz tu mógł spokojnie pracować. Wróg nosi się z zamiarem. No. Nie. To jest bez sensu. Kochanie, może istotnie w tej chwili w tobie jest zbyt wiele napięcia. Chodź, położymy się na chwilę. No przestań już o tamtym. No chodź.
Wiesz, co się ze mną dzieje? Nie mogę tłumaczyć. No nic, wszystko będzie dobrze. Rano pójdziesz do redakcji, zaniesiesz to, co przetłumaczyłeś, dadzą ci teksty następne i wyjedziemy. Nie ma się co przejmować. Wszystko będzie dobrze. Kiedy ja nie chcę. Nie daję rady. Kochanie, musisz to sobie wszystko zracjonalizować. Twoja osobowość reaguje właśnie w ten sposób. Ołubiec odwrotnie, ogromnie się koncentrował, jakkolwiek... Co jakkolwiek. Nie, nic, kochanie, nic. Co mnie obchodzi ołubiec? Bądź śmieszny. Jest ci trudno przybić, to naturalnie mści się żona, dom, płaskość, dziecko. Co ty chcesz od dziecka? No niestety, no. Są to rzeczy wywierające ogromny wpływ na osobowość. Idziesz się do pracy? No. Ja nie chcę. Ja nie mogę, to jest bez sensu. Nie steryzuj, kochanie. Zaraz to przepiszesz i rano zaniesiesz maszynistce, z tobą mówiona. O pierwszej czekają na ciebie w myślach młodych. Ostatecznie tego czasu jest niedużo. No i zaraz to skończysz. I rano będę na ciebie czekała w parku. Przyjdziesz tam prosto z redakcji. No, kochanie, musimy to przecież zrobić dla nas. Tak, chodzi o to przeoczenie. Tak, proszę pana. To ja reklamowałem, tak, ja reklamowałem. Nie, proszę pana, ja się nie mogę mylić, to bardzo nieładnie, że pan mnie o to posądza. No więc jak nie 6, tylko 8. Mam nadzieję, że pan mnie zrozumiał. Czarne, elastyczne rajstopy 8, no. Pan kogoś szuka? Ja do kierownika działu PROS. Słucham pana. To pan? No, jeśli panu to odpowiada, to mogę być ja. To znaczy to pani. Tak. Bo ja właśnie przyniosłem tłumaczenia, bo jestem tłumaczem, to znaczy po rusycysty. To jest właśnie to. To jest niezłe. A, co? Tłumaczenia. Aha, tłumaczenia. Dobrze, dobrze. Zaraz, czy to nie jest ta historia od pani Ireny? O, tak właśnie, oczywiście, to jest to. O. To o tej wyspie jest. To interesujące. Wygląda pan nieźle. Nawet dobrze. Niech pan wejdzie, młody człowieku. Proszę. Proszę pana. Proszę pana. Proszę pana. Proszę, niech pan tu siada. Przepraszam, czy można, pan Proszę, redaktor? proszę. Wygraliśmy. Wie pani, obiecano nam wymienić te rajstopy. To ja właśnie to przetłumaczyłem. To dobrze. Niech pan bierze wóz i niech pan jedzie, niech pan się zorientuje przy okazji, czy jest tam co interesującego. Oczywiście w kolorze błękitnym. Nie znoszę błękitu, ma być beż. Proszę pokazać. Tak. Nie to. Bardzo ładny rajstopy są. Prawda? A wie pan, to na eksport, wyjątkowa rzecz. Tylko, że zamienili numery. Elastyczne są dość rozciągliwe. O, świetne, naprawdę świetne. To jest naprawdę duża rzadkość, wie pan. Tego nigdzie nie można dostać. A w PKO? A nie, w PKO nie ma. Czy ja mogę już pójść, pani redaktor? Tak, proszę. Dziękuję bardzo. No tak, komandir i komisar. No cóż powiem panu po męsku. To jest trochę szkolne, wie pan. I już nie mówiąc o błędach stylistycznych. Oczywiście pan tu pisze tak. Wróg usiływa zdobyć wyspę. Usiłuje albo usiłowywowuje. To trudny język ten polski. Poza tym nie wyczuł pan tej istoty, ocierającej się wprawdzie o balladę, ale przecież drapieżnej, ostrej, brutalnej historii o trudzie żołnierza. Ten przykład jest nijaki, w najlepszym wypadku poprawny. Pan to robił spokojnie, prawda? Nie czuje się poza tym tego pulsowania w wierszach, tej swoistej melodyki. Niech pan posłucha. Komandir i komisar молча смотрели друг на друга. Pan tego nie czuje, prawda? Wie pan, jeśli ogórek nie śpiewa, prawdopodobnie nie może. Niech się pan nie martwi, bąbelku. To wszystko niech pan uściska Irenę. To świetna dziewczyna. Przede wszystkim się uspokój. To istotnie jest dość przykre, ale po pierwsze ten redaktor nie jest kompetentny, mógł się nie poznać. To się bardzo często zdarza w historii literatury. A po drugie masz talent. Twoje przykłady mają wiele walorów i wrócimy do nich. Ale na razie mam nowy pomysł. Cicho. Cicho. Co? Cicho. Misiu, co się z tobą dzieje? Uspokój się. No co, ty nie widzisz, co się ze mną dzieje? Nie widzisz, co się ze mną dzieje? Ale każdemu czasami trzęsą się ręce. Mnie też. Ale żebyś zobaczył nad ranem ołupca. Jakiego ołupca? Ja nie chcę żadnego ołupca. No coś ty ze mną zrobiła. No przecież ja żyłem jakoś nieźle. Praw sobie krawat i włosy. Tak.
Widzisz, kochanie, ile się w tobie narodziło temperamentu i namiętności? Cudownie. Włodek, telefon. Telefon. Halo. Misiu, wiesz, zdarzyła mi się dość ciekawa historia i muszę się z tobą jak najszybciej zobaczyć, żeby ci to przekazać. Bo jak sądzę, nie będzie to bez wpływu na naszą sprawę. Rozumiesz? Ale słuchaj, kochanie, co się z tobą dzieje? Dlaczego nie przyszedłeś do parku? Czekałam przeszło 20 minut. Słuchaj, mam nowy, cudowny pomysł. Aha, a co ci powiedzieli w redakcji? Aha. Szkoda, no. Ale to nic, to trzeba to wliczyć w koszta sukcesu. Tak, tak. A poza tym to ten redaktor nie jest kompetentny. On się Ten mógł nie redaktor poznać. to To się mnie? bardzo często zdarza w historii literatury. No tak, tak. A poza tym to Ten masz talent. redaktor. Słuchaj teraz, ten nowy pomysł jest wręcz kapitalny. To jest właśnie to, o co chodziło. Jestem o tym przekonana. Będziesz rzeźbił. Misiu, Ja bym ci tak skróciła. Tak? Nie, mamusiu, to będzie za krótko. Wcale nie za krótko, właśnie bardzo ładnie. No nie, ale z tyłu będzie za krótko. Zobacz. Kto to dzwonił? Kto to dzwonił? To do mnie. Aha, aha. Bardzo ładnie wyglądasz, kochanie. Ślicznie. Te 3 dni bardzo dobrze mi zrobiły. Dobrze jej zrobiły. Które? No te, kiedy ciebie nie było na konferencji. Aha. Nie było cię w domu. Byłeś na konferencji. To ja też wyjechałam, przecież wiesz o tym. Tak. Bardzo piękne. Co? Włosy piękne. A co ty właściwie do nich masz? Ładne. Nie, no właśnie mówię, że przeciwnie. Coś ty kombinujesz z tymi włosami. Jak to cudownie znowu wrócić z powrotem. Pamiętasz tego komara z telewizji? Aha, tak. Ale miał trąbkę. Trąbkę. Co? Dobranoc. Dobranoc. Malutki. No, najpierw Gacek poruszaj uszami, a potem się pożegnamy. No, a uszka? No, ruszaj uszami. Cudownie. Poznałam bardzo interesujących ludzi, którzy, takich co to umieją się urządzić. Mają łeb. To... Łeb. Słuchaj, ta twoja praca jest bez sensu. Z twoją znajomością
rosyjskiego mógłbyś znakomicie się urządzić. Mógłbyś tłumaczyć. Na to jest olbrzymie zapotrzebowanie. Nie wiem. Oni mówili, że mogliby cię zapisać do Związku Pisarzy, a potem moglibyśmy wyjechać na wakacje nad Morze Czarne. Tam są domy pracy twórczej. Mój znajomy mógłby skontaktować cię z tym pisarzem. Nie. Cicho! Włodek!